Kontynuuję mój spacer po katowickiej nekropolii. Niedaleko miejsca, w którym pochowano Zbigniewa Cybulskiego, spoczywa człowiek, bez którego śląska tożsamość w polskiej kulturze po prostu by nie istniała. Reżyser, wizjoner, publicysta, a przede wszystkim śląski tytan Kazimierz Kutz. Idąc tą aleją w czasie rzeczywistym, zbliżam się do miejsca pamięci twórcy, który potrafił być jednocześnie genialnym, wrażliwym artystą i bezkompromisowym, ostrym jak brzytwa publicystą. Kutz nie znosił kompromisów. Gardził sztucznością i przez całe życie walczył o to, by Śląsk przestał być traktowany w Polsce jak węgiel i dym i zaczął być widziany jako miejsce o wielkiej, tragicznej i unikalnej duszy. Zapraszam Państwa na opowieść o reżyserze, który stworzył śląski mit filmowy. Kazimierz Kutz urodził się w 1929 roku w Szopienicach, robotniczej, przemysłowej dzielnicy Katowic. Pochodził z tradycyjnej, wielodzietnej rodziny kolejarsko-hutniczej. Sam często powtarzał w wywiadach, że jako ucieczka do szkoły filmowej w Łodzi, jego ucieczka do szkoły filmowej w Łodzi była jedyną szansą na wyrwanie się z robotniczego determinizmu. Tam, na słynnej filmówce, uczył się rzemiosła obok Andrzeja Wajdy, stając się jednym z filarów polskiej szkoły filmowej. Jednak w przeciwieństwie do kolegów z branży, Kutz najgłębszą inspirację nosił w sobie, w swoich śląskich korzeniach. To właśnie z tego sentymentu i poczucia długu wobec własnych przodków narodziło się jego absolutne arcydzieło – Tryptyk Śląski. Filmy Sól ziemi czarnej z 1969 roku oraz Perła w koronie z 1971 roku zrewolucjonizowały polskie kino historyczne. Kutz odrzucił warszawski martyrologiczny patos. Pokazał śląskie powstania i strajki górnicze nie przez pryzmat polityki, ale przez kulturę śląską, obrzędowość, kult pracy i potężną, niemal sakralną rolę rodziny. Zamiast czarno-białej opowieści o robotnikach stworzył na ekranie poetycki, pełen barw i zmysłowości epos, który zachwycił krytyków na całym świecie, w tym na festiwalu w Cannes. Mówiąc o Kazimierzu Kutzu, nie sposób pominąć jego najtrudniejszego, najbardziej bolesnego dzieła. Dopełnieniem tryptyku po latach stał się film Śmierć jak kromka chleba z 1994 roku. To wstrząsająca, zrealizowana z kronikarską precyzją rekonstrukcja pacyfikacji kopalni Wujek na początku stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Kutz podszedł do tego tematu z religijnym niemal nabożeństwem. Sam proces powstawania filmu był dla Śląska wydarzeniem bezprecedensowym. W rolach statystów, górników i zomowców wystąpili autentyczni świadkowie tamtych wydarzeń oraz mieszkańcy Katowic. Reżyser nie szukał taniej sensacji ani politycznego odwetu. Chciał pokazać uniwersalną tragedię ludzi postawionych pod ścianą, dla których honor i solidarność były ważniejsze niż własne życie. Ten film do dziś pozostaje jednym z najpotężniejszych rozliczeń z okresu stanu wojennego w polskiej kinematografii. Kutz udowodnił w nim, że jego kino
Potrafi ranić, zmuszać do płaczu i nie pozwala zapomnieć o krzywdzie zwykłego człowieka. Prasa i środowisko filmowe wiedziały jedno: z Kucem nie było łatwo. Posiadał potężny autorytet, ale i niezwykle trudny, wybuchowy charakter. Sam o sobie mówił z dumą, że jest starym chacharem. Używał języka dosadnego, ostrego, często bezlitośnie punktował wady polskiego społeczeństwa i polityków. Ta bezkompromisowość sprawiła, że pod koniec życia wszedł do polityki. Był wicemarszałkiem Senatu, posłem, zawsze głośno walczącym o autonomię i uznanie śląskiej mowy za język regionalny. Jednak ta jego szorstkość skrywała gigantyczną wrażliwość. Mało kto pamięta, że Kuc był jednym z najwybitniejszych reżyserów w historii teatru telewizji. To on stworzył legendarne spektakle takie jak Opowieści Hollywood czy Antygona w Nowym Jorku, które gromadziły przed telewizorami miliony Polaków. Potrafił pracować z największymi: Janusz Gajos, Anna Dymna, Jerzy Trela. Najwybitniejsi polscy aktorzy traktowali pracę z Kucem jako najwyższe wyróżnienie. Choć wiedzieli, że na planie potrafił doprowadzić człowieka do skrajnych emocji, Kuc szukał w aktorze prawdy, niewyuczonej maniery. Mój spacer dobiega końca. Stoję bezpośrednio przed pomnikiem Kazimierza Kuca. Reżyser zmarł 18 grudnia 2018 roku w wieku 89 lat. Choć pod koniec życia mieszkał pod Warszawą, jego ostatnią wolą było powrócić tutaj, na Śląsk, do Katowic, blisko Szopienic. Szopienice, dzielnica Katowic, z których wyruszył w wielki świat. Spójrzcie na ten nagrobek. Jest surowy, monumentalny, czarny, jak śląski węgiel, z którego Kuc ulepił swój filmowy kosmos. Odszedł twórca totalny, który zostawił nas z wielkim pytaniem, a to zostawił nas z wielkim pytaniem o to, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Nie ma już w polskim kinie ludzi o takiej odwadze i tak potężnym głosie. Ale dopóki oglądamy Sól ziemi czarnej, dopóki pamiętamy o śmierci jak kromka chleba, Kazimierz Kuc wciąż z nami rozmawia swoim szorstkim, mądrym i głęboko ludzkim głosem. I pamiętajmy też o filmie Pułkownik Kwiatkowski. Dziękuję Państwu za ten wspólny spacer w czasie rzeczywistym. Zostawcie swoje przemyślenia w komentarzach pod filmem. I do usłyszenia i do zobaczenia przy kolejnych spotkaniach z historią.